Lubicie podobnie jak my jesienią jadać przede wszystkim zupy, które karmią, rozgrzewają i są szybkie w przygotowaniu? Jeśli tak, to zapraszamy Was do kolejnej zupy, tym razem zupa krem z cukinii z brukselką albo zupa krem z brukselki z cukinią. Zabieramy się za krojenie obu tych warzyw, które stanowią podstawę zupy. Brukselkę kroimy na połówki, a cukinię kroimy w kostkę. I tak później wszystko zostanie zmiksowane. Zanim cukinia stanie się kostką, najpierw musi stać się plastrami, potem paskami, a dopiero później kostką. No, ja myślę, że nie trzeba ludziom tłumaczyć, jak mają kroić cukinię w kostkę, gdyż pewnie ten patent wszyscy znają. Wiesz, bywa różnie. Pamiętam na warsztatach, jak było napisane w przepisie kroić paski, no to, że tak powiem, były oczekiwania, czy paski mają być takie, czy takie. Ale jest to słuszne, bo mogą to słuszne, być bardzo słuszne. Mogą to być cieniutkie paski, grubsze paski, długie paski. Zatem doprecyzuję jeszcze tutaj to krojenie w kostkę, że moja kostka ma mniej więcej centymetr na centymetr, Za mała, jednak niepotrzebnie. nie ma to żadnego znaczenia. Czymś trzeba wypełnić to kręcenie, a zupa jest tak nieprawdopodobnie prosta, że gdzieś musi być ten haczyk, że coś jednak robimy. W naszej dzisiejszej zupie, w przeciwieństwie do tej, która była tydzień temu, nie rozgrzewamy oliwy. Za to wrzucamy warzywa bezpośrednio do garnka, natomiast jeśli chcecie przypomnieć sobie przepis na zupę tajską, link tutaj nad Joli głową, oczywiście. Wrzucamy, zwalniamy deskę, żeby móc pokroić kolejną cukinię. Plastry, a właściwie ty możesz się pokroić, proszę bardzo. Właśnie. A ja natomiast przypomnę Wam o tym, że jeśli nie zasubskrybowaliście jeszcze naszego kanału, na dole macie dzwoneczek, jak go włączycie, dostaniecie zawsze wiadomość o tym, że coś nowego pojawia się w niedzielę o 18:30 w naszej wegańskiej, bezglutenowej kuchni. Jak Wam się podobają nasze zupy, jak Wam się podoba nasz odcinek? Kciuk w górę, oczywiście. Odcinki są tłumaczone na język angielski, możecie zapraszać swoich anglojęzycznych przyjaciół, zatem no i możecie komentować, zadawać nam pytania, a także zlecać nowe przepisy tutaj, pod odcinkiem, pod przepisem, na dole, pod tym okienkiem, w którym się poruszamy, jest zawsze przepis i tam można zadawać pytania. Możecie też do nas pisać na Facebooku i na Instagramie, wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Jak lubicie przepisy w książeczkach, no to polecamy Wam książeczkę 52 tygodnie z bezglutenową kuchnią wegańską. Macie tutaj przepis na każdy tydzień w roku, więc po roku macie 52 nowe przepisy ze sobą. Jesienne warzywa z kaszą gryczaną, to właśnie tutaj otworzyła się książeczka dzięki magicznej zakładce. A ja mam tylko jedną prośbę. Nie pytajcie mnie, dlaczego mam taką fryzurę, jaką mam. Bo ma. Wy też możecie mieć takie fryzury, jak Wam się żywnie podoba. Włączamy palnik, wlewamy wodę, albo wlewamy wodę i włączamy palnik. To nie ma znaczenia. Przykrywamy i czekamy, aż się zagotuje. Nie zapominamy oczywiście dorzucić do garnka liści laurowych i ziela angielskiego. Tych, którzy gdy nie mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do Bistro Delikatesów. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. Okej, są ugotowane. Są jeszcze al dente, zatem Są. Czekaj. Odłowię Ci tutaj, zabiorę takie al dente połówki brukselek, a zaraz się dowiecie dlaczego. Dlatego, że ponieważ. Wiecie, jak to jest? Jak faceci gotują w kuchni, to dlatego, że ponieważ. 2, 4, 6. Ile chcesz? 6. 6 i basta. I basta. Zabieram sobie. Dobrze, a ja w takim Bez razie wody. idę po koperek i pietruszkę, bo w tej zupie przyprawami będzie koperek i pietruszka. I zobaczcie, co tutaj będzie się działo. Mamy brukselkę, mamy melasę z karobu, mamy sos sojowy. Ukradniemy Joli tak ze 2 łyżeczki. Zamieszamy z melasą, czyli mamy słodko, słono, wyraziście. Wlewamy do brukselek, mieszamy brukselki. Które i tak są słodkie, ponieważ gotowaliśmy warzywa bez soli. Czy one są tutaj już tak
lekko Słuchaj, mój drogi, zamarynowane. proszę mi się przenieść na swoją Włączamy stronę. palnik pod patelnią. Pewnie będziesz chciał Kapkę odrobinę oliwy. Możesz mi w tym pomóc? Proszę bardzo. Myślę, że tyle Ci wystarczy. Reszta będzie na surowo do dolania. Będzie strzelać, jak zostawisz płyn. Będzie strzelać. Układam na oliwie brukselki z jak najmniejszą ilością płynu, żeby nie strzelało. Żona ma rację. No przynajmniej w tym Żona wypadku. zawsze ma rację. Pietruszka, koperek, no trochę za dużo tego koperku. Zostawię sobie jeszcze do ziemniaków odrobinę. O proszę bardzo, tym bardziej, że dostaliśmy kanie jeszcze. No to tutaj się tak, one będą karmelizować, resztę tej zalewy dodam do zupy, bo to nie zaszkodzi, a nawet pomoże. A ja muszę troszeczkę pietruszki zostawić do dekoracji i kopru również, a resztę skroić i dorzucić do gotującej się zupy. Słuchajcie, To jest właśnie to. będzie smacznie, niekoniecznie będzie czysto w tej kuchni. Koper i pietruszkę kroimy razem i tak za chwilę zostanie wszystko zmiksowane. Nie będziemy się przejmować, czy są duże, czy małe kawałki, ale pamiętajcie, łodyżka nie zawsze się do końca zmiksuje, więc od strony łodyżki trzeba pokroić trochę drobniej. Brukselki karmelizujemy również z drugiej strony. A do gotującej się zupy dodajemy zieleninę. Wyłączamy pod brukselką palnik, niech sobie czeka. Teraz wyjmujemy jeszcze liście laurowe, gdyż one nie zmiksują się nam. Ziela angielskie. zostawiamy. Tak? Zostawiamy, nie zostawiamy. Nie, to nie. Ziele Niech angielskie sobie ma będą, fajny, niech sobie korzenny pływają, niech się aromat. zmiksują. Niech się zmiksują. Dodajemy resztę składników, czyli Na razie dodajemy sól, gdyż jakbyśmy dodali mleczko, to będzie nam trudno zmiksować, ponieważ jeśli jest dużo płynu, a mało stałych składników w czasie miksowania, to one nie chcą się dobrze zmiksować. No wydaje mi się, że zupa już jest wystarczająco zmiksowana. No nie wiem jak Wy. Dla mnie zupa krem może mieć troszeczkę grudek, nie musi być idealnie kremowa. teraz dodajemy mleczko kokosowe Stawiamy jeszcze raz na palnik. na palnik. Dodajemy pieprzu, Dokładnie. który doprawi nam zupę. Sosu sos sojowego. sojowy, tamari oczywiście, ponieważ tylko on jest bezglutenowy, składa się z samej soi. No i oczywiście zupa musi być trochę tłusta, więc trafia do niej oliwa. Dam tylko część, reszta trafi na wierzch, ponieważ wygląda to ładniej. Mieszamy i zaraz będziemy mieli przerwę techniczną na sprawdzenie. Wiecie, to jest tak z warzywami, również i z owocami, że czasami one są bardziej słodkie, czasami mniej, czasami warzywa są intensywne, czasami nie są intensywne i w zależności od tego, jakie mamy warzywa, tak trzeba dosalać, dopieprzać i w ogóle doprawiać. Sprawdzamy. Dosolić, dopieprzyć, byle nie zepsuć. Nic nie trzeba więcej. Idealna wyszła. Wyłączamy, sprzątamy. I serwujemy. Nalewamy zupę, dekorujemy ją karmelizowaną brukselką Pietruszką i koperkiem. i tak jak powiedziałem wcześniej, skrapiamy po wierzchu oliwą. I widzicie, jaka to bardzo prosta i szybka zupa. I z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć smacznego I na zdrowie.